Witam w 18. odcinku Biuletynu Analitycznego o Kosmitach. Kontynuuję rozdział 1 mojego opracowania o religii paranormalnej, czyli o moim najnowszym odkryciu. Jak pamiętacie, przyznałem się, że to ja wymyśliłem ten termin. Jestem pierwszy w Polsce, a może i na świecie. Stąd ta mała praca naukowa, analiza istniejącego zjawiska. Jestem z tego przedsięwzięcia bardzo dumny. To druga część rozdziału 1, traktującego o odpowiednikach dogmatów w religii paranormalnej. W części 1 skończyłem na stwierdzeniu, że religia paranormalna nie ma dogmatów, ale są pewne wspólne zasady, które łączą jej wyznawców. I teraz przechodzę do ich pierwszego, ala dogmatu. Pierwsza ich zasada to niczym nieograniczone znieważanie Pana Boga, ściśle Boga w rozumieniu chrześcijańskim, albo milcząca akceptacja takiego znieważania, lub publiczne analizowanie słuszności i zasadności takich znieważeń. Cechuje ich całkowity brak zahamowań w tym zakresie, tłumaczony rzekomą otwartością na dyskusję. Katolicy oraz inni chrześcijanie nierzadko są narażeni na obrażanie ich uczuć religijnych. Niby to nie nowość, ale omawiane przeze mnie znieważenia należy rozpatrywać w kontekście religii paranormalnej, czyli jako czynione przez jej propagandystów oraz jej wyznawców. A więc słuchając tych zniewag, nie można zapominać, że to oni je czynią. Gdyby paranormalni byli spoza naszej kultury chrześcijańskiej, to bym to może rozumiał. Ale oni są częścią naszego społeczeństwa, więc przez szacunek dla innych ludzi powinni przestrzegać pewnych norm. Czyli na przykład, jeśli jest dyskusja w zakresie krytyki chrześcijaństwa, to powinna być realizowana w szerokim gronie wraz z wierzącymi i z poszanowaniem religii katolickiej oraz mniejszych chrześcijańskich wyznań w Polsce. A jeśli nie mogą spełnić tej normy, to powinni wypowiadać się w sposób umiarkowany, a nie jak jacyś fanatycy antychrześcijańscy. Przejdźmy do samego gęstego. Bardzo wrażliwi słuchacze mogą przeskoczyć do połowy nagrania, bo teraz będzie o bluźnierstwach. Spójrzmy, co oni takiego wymyślają, ci paranormalni bluźniercy. Ano, na przykład, że Bóg Jahwe miał żonę, albo że wymyślono Trójcę Świętą, bo łatwiej taką wiarę kontrolować niż wiarę w wiele bóstw. Kolejna zniewaga to, że Bóg chrześcijański nie był Bogiem, ale postacią z krwi i kości, czyli istotą fizyczną. Wielu mówi o Panu Bogu, że facet. Ktoś inny mówi na Pana Boga, dziadek, a jeszcze inny, że to podejrzana istota, że jest zazdrosny i złośliwy. Jeden paranormalny to już takie nikczemności wypowiadał o Panu Bogu, że nawet ich tu nie przytoczę, aby nie szerzyć zgorszenia. Najlżejszym określeniem z jego ust było to, że Pan Bóg nie jest Bogiem, ale bankierem, który trzyma w banku nasze akta, ocenia uczynki i na koniec wystawia nam rachunek, czy jesteśmy coś winni i gdzie lądujemy. Czy w niebie, czy w czyśćcu, czy w piekle. Ale on sam mówi ze śmiechem, że trafi do piekła. A nawet żartuje, że nadaje audycję z piekła. Powszechne jest też u nich twierdzenie, że Pan Bóg został wymyślony, że to było jedno z bóstw lokalnych, które z czasem ludzie przekształcili w monoteistycznego Boga. Inny, bardzo niegrzeczny, paranormalny bluźnierca znieważa Boga, sugerując, że Bóg jest kosmitą. Następny paranormalny mówi, że Jahwe to kosmita typu Anunnaki z planety Nibiru, który chciał kontrolować sytuację na Ziemi. Kolejny pakiet zniewag Pana Boga dotyczy Syna Bożego, czyli Jezusa Chrystusa, a więc mówią, że Jezus miał żonę lub kwestionują Jego zmartwychwstanie. Jak tonący brzytwi się nawet chwyta, tak oni popierają każdą istniejącą hipotezę, która neguje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
To jest jakieś szaleństwo. Nie wierzą w zmartwychwstanie, bo ono jest według nich sprzeczne z ziemskimi realiami, a więc szukają jego ciała. Taką mają misję paranormalni biedacy, a raczej mają taką obsesję. Wypatrują na całym świecie ciała Jezusa Chrystusa, chwytając się każdej antychrześcijańskiej koncepcji. Poszukują jego ciała w Indiach, Japonii, Europie. A nawet, o zgrozo, twierdzą, że znalezienie ciała Jezusa Chrystusa byłoby korzystne dla chrześcijan, bo by mieli dowód jego istnienia. A nie patrzą na to, że taka koncepcja to znieważenie Pana Boga i zaprzeczenie chrześcijaństwu. A raczej udają, że nie patrzą, bo raczej specjalnie nas prowokują. Widzimy, że paranormalni to tragiczny przypadek obsesji antychrześcijańskiej. Kolejny przykład. Wymyślają, że ciało Jezusa Chrystusa zapadło się gdzieś pod ziemię w wyniku trzęsienia ziemi. Jeszcze inny paranormalny idzie najostrzej i stwierdza, że Jezus został zmyślony, że wymyślił go cesarz Wespazjan. Według tego paranormalnego celem owego zmyślenia postaci było zreformowanie Starego Testamentu. Matki Bożej też nie zostawiają w spokoju. Przyrównują ją do jakiejś pogańskiej Matki Ziemi. Kolejny paranormalny bezczelnie twierdzi, że nasza religia powstała w ten sposób, że ktoś inteligencję nieludzką wziął za Boga. Według niego rzekoma inteligencja, czyli ich bożek paranormalny, tworzy różne religie, nie tylko judaizm i chrześcijaństwo. To będzie rozwinięte w następnych częściach bieżącego rozdziału. A więc będzie się działo. Na wierzch wychodzi też nieustająco całkowite niezrozumienie przez nich naszej religii katolickiej. Jeden z propagandystów paranormalnej religii opowiada brednie, że Kościół katolicki by odpowiednio nagiął naszą religię pod kosmitów, gdyby to oni by mieli stać za naszą religią. Większej bzdury dawno nie słyszałem. Widać, że strasznie im zależy na podważeniu podstaw chrześcijaństwa i na zniszczeniu religii katolickiej. To jest jakaś antykatolicka obsesja, podobnie jak w sprawach politycznych obsesja u pewnego liberalnego premiera odnośnie pewnej prawicowej partii. Ta ich fiksacja musi mieć swoje drugie dno, jakąś istotną przyczynę. W mojej ocenie rzeczona antychrześcijańska paranoja ma swoje źródło w ich poczuciu konkurencji religijnej, tak bym to określił. Traktują nas, katolików, jako swoich konkurentów i potencjalne źródło wyznawców dla swojej paranormalnej religii. To jest podobne zjawisko jak w przypadku sekt. Podam przykład z mojego życia. Pewna znana, światowa sekta próbowała mnie kiedyś zwerbować. I gdzie mnie werbowali, spytacie? Ano, w kościele po mszy świętej. Z rozmowy wynikało, że to jest jakaś grupa wewnątrz religii katolickiej. Na wyjeździe nawet poszliśmy zimowym, śnieżnym wieczorem wszyscy razem na katolicką mszę świętą. W domu wszystko było u nich takie cacane, super klimat, super nastrój, super relacje międzyludzkie. Tacy byli mili dla mnie i dla innych, ale nic nie mówili, kim są w rzeczywistości. Do tego stopnia się z tym kryli, że dopiero po jakimś czasie skapowałem się, że to jest sekta. I ta sekta właśnie swoich wyznawców łowiła wśród katolików. Czy tu przypadkiem nie mamy do czynienia z czymś podobnym? Jest prawdopodobne, że ten wściekły atak na religię katolicką ma również podobny cel – podebrać wyznawców religii katolickiej do religii paranormalnej. Oczywiście ten cel postrzegam raczej jako długofalowy, czyli jako ich misję zmiany świadomości społeczeństwa na jakąś świadomość paranormalną. Czy takie ataki na Pana Boga są w Polsce powszechne? Generalnie taką obsesją skierowaną przeciwko Panu Bogu nie kierują się nawet skrajnie lewackie środowiska. Skrajna lewica atakuje głównie hierarchię kościelną, czyli struktury Kościoła katolickiego. Czasem lewica liberalna jest agresywna wobec katolików jako wiernych.
Na przykład, gdy chcą nas opiłowywać, chyba piłą, ewentualnie pilnikiem. Ale nie słyszałem, aby te środowiska atakowały Pana Boga. Na takie ataki skierowane wobec Pana Boga decydują się walczący ateiści, co mają w swoim programie życiowym walkę z Bogiem. A więc ci paranormalni zachowują się jak wojujący ateiści, jak ateistyczna ekstrema. Ale wróćmy do ich ataków na chrześcijaństwo i religię katolicką. To jest ich jakaś chora zazdrość wobec nas, katolików, czy wobec chrześcijan. Zazdroszczą katolikom, że ich religia trwa już prawie 2000 lat i wbrew ich oczekiwaniom nie zapowiada się na jej upadek. Tracą nadzieję, że Kościół katolicki upadnie po ogłoszeniu obecności kosmitów. A przecież gdyby upadło chrześcijaństwo, to ta ich religia zastępcza zajęłaby znaczne miejsce po niej. Porządny kawałek tortu by się im dostał. W podświadomości to może nawet roją sobie z tego wszystkiego marzenia o kokosach finansowych, albowiem w swoich atakach na Kościół katolicki aspekt finansowy ma u nich duże znaczenie. Zazdroszczą Kościołowi rzekomych bogactw, a przecież sami nie dają pieniędzy na tacę. To nie są ich pieniądze, więc po co się odzywają? Czepiają się czyjejś własności, nie swojej. No właśnie. Tym samym gładko przeszliśmy do drugiego spoiwa ideologicznego, które ich łączy. Ale o nim będzie mowa w następnej części rozdziału 1. A więc wypatrujcie kolejnego odcinka.